Wiem, że masz już dość walki i chcesz z niej zrezygnować, ale musisz walczyć, bo inaczej nie przetrwasz. Zostałeś przez system do tej walki zmuszony, a jednocześnie wszyscy gardzą tobą, bo o twoim statusie decyduje jedynie to, co osiągnąłeś, czy kogoś przewyższyłeś. Na świecie zawsze będą zwycięzcy, lecz także nikt niczego nie wygrywa. Wszyscy się za to okaleczamy od tysiącleci, bo ten złowrogi system nie pojął jeszcze istoty wolności, miłości i prawdy. To jest propozycja dla ciebie. Propozycja stworzenia nowego świata na zupełnie nowych, wiarygodnych zasadach. Propozycja, przy której każde Ministerstwo Prawdy się schowa, bo ta propozycja da ci wolność i przywilej uczestniczenia w kulturowym postępie, a tym samym wyeliminuje zło, którego nie potrafimy się pozbyć od tysiącleci. Pozwól mi na wprowadzenie do tematu, na czym opieram założenie idei egalitarnej, idei równości, a potem wrócimy do toku wywodu. Chwilę cierpliwości. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuści. Nikt i nic nie przetrwa. Dlatego walka o przetrwanie, będąca pochodem ludzkiej cywilizacji od zarania dziejów, traci kompletnie na swoim znaczeniu. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Owa walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata potrzebuje moralnego zła, które ma objawiać nasze zaciemnienie, to czego nie widzimy i to czego nie dostrzegamy. Ma doprowadzać do otwarcia nas na zapłodnienie intelektualne i moralne, na rezygnację z władzy w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie, który objawia nasze zaciemnienie. W ten sposób ma być dokonywany postęp kulturowy. Jeśli zło moralne nie służy temu postępowi, wróci, zatoczy koło, upomni nas, wywoła konflikty, wojny, tragedie, zbrodnie. Na arenie naszych wydarzeń pojawi się także morderca, bandyta, być może pedofil. I teraz zobacz. Bóg jest i nie ma go jednocześnie. Jest i nie ma. Bóg mieści się między tymi pojęciami. Jest, a nie ma. Dlatego wszelkie wartości są także w trakcie powstawania i nie ma się czym przejmować. Nie jest to forma żadnego nihilizmu. Jeśli te wartości nie są wytwarzane w ten sposób, o jaki mówię, czyli poprzez rezygnację z władzy, bo Bóg przecież z władzy zrezygnował. Nie ma Boga objawiającego się w formie jakiegoś totalitaryzmu czy absolutyzmu. Jeśli zatem te wartości nie są wytwarzane w ten sposób, a próbujemy je konstytuować na gruncie jakichś teorii dotyczących dobra, poszukującego sympatii, wszystko przenikającej i harmonii, rodzi się z tego utajniony nihilizm i anarchia. Bóg pozwolił nam dojrzewać w sobie poprzez odzieranie egzystencji ze złudzeń. Bóg zostawił nam moralne zło, byśmy je czynili w imię kulturowego postępu. Bóg dał nam życie i jednocześnie je odebrał. Zadał nam zło, ale nie po to, żeby nas upokorzyć, ale
po to, żeby otworzyć nas na oświecenie na najwyższym stopniu ewolucji. Skoro Bóg z władzy zrezygnował, nie domaga się udziału w naszym życiu i biernie przygląda się wszelkim tragediom i wojnom, jakie się dzieją, ale pozwala dojrzewać w sobie, powinniśmy to wreszcie jako społeczeństwo wziąć pod uwagę i przestać wreszcie walczyć, bo się pozabijamy. Istotą Boga w nas jest doświadczenie śmierci poprzez dojrzewanie w prawdzie na najwyższym stopniu ewolucji, gdzie każdy dostaje prawo uczestniczenia w kulturowym postępie. Czy ty dostajesz taki głos? Czy twój udział w kulturowym postępie jest zaznaczony? Głos Boga to nie jest głos obiektywnej wspólnoty, która tworzy się z lęku przed prawdą. Vox populi, vox dei to jest błędnie ukonstytuowane w naszym życiu hasło. Każda wspólnota walcząca o przetrwanie tworzy się z lęku przed prawdą, przed jej wytwarzaniem. Tym samym zło moralne mające służyć postępowi, wytwarzaniu prawd, przeistacza się w zło destruktywne i doprowadza do upadku wspólnoty. Powiedzieliśmy, że otwarcie siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne domaga się śmierci ja. Jak gdyby ktoś teraz wskazał nasze zaciemnienie i naszą głupotę. Wówczas doświadczamy właśnie śmierci ja, uczciwej, jedynej. Dotykamy najwyższego stopnia oświecenia i rezygnujemy z władzy. Wówczas właśnie byt wchodzi w relację z niebytem. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że Bóg jest i nie ma go jednocześnie. Tak samo byt jest i jednocześnie dojrzewa w prawdzie. Do tego jest potrzebny niebyt. Jeśli zaś śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym i na idei śmierci opiera się idea miłości, czyli dojrzewania w prawdzie, także i wolność dotyczy tego samego założenia. I także ty wówczas i twoja wolność ma prawo, konieczne prawo uczestniczyć w procesie powstawania dobra, nie myśląc o tym, że zostaniesz przegoniony, bo nikt akurat nie będzie się z tobą liczył w świecie władzy i partykularnych interesów. Bo tak jest, jesteśmy niczym śmieć, liść na wietrze. Dobro i zło moralne muszą iść ze sobą w jednej parze, bo inaczej zło destruktywne wróci. Zatoczy koło w świecie odwiecznej walki i znowu nas upomni. Powiedzieliśmy, że Bóg jest i nie ma go. Byt jest, ale dojrzewa w prawdzie wszechświata, wchodzi w relację z niebytem. Wartości są w trakcie powstawania. Nikt nie dogmatyzuje tych wartości. Nie mówi, jak one mają być skonstruowane w formie jakiegoś absolutaryzmu albo złowieszczej inkwizycji, która zamienia się tylko pozycjami, jeśli chodzi o stosunek do historii. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie nam narzucał, jak mamy żyć, co mamy robić, a postęp kulturowy jest zatrzymany. Chodzi o to, że nie ma ani dobra, ani zła, bo dobro powstaje, ono musi zostać wytwarzane, dlatego potrzebuje zła moralnego. Dlatego też nie ma się czym martwić, że wartości znikają. Jutro dowiemy się czegoś, czego nie widzieliśmy dzisiaj. I nie da się tego powstrzymać. Można to zrobić jedynie siłą. Siłą, która zawsze nam szkodzi, bo żyjemy w środowisku, które jest dla nas szkodliwe. Tego procesu nie można powstrzymać w szkole miłości. Nie da się tego zrobić. Trzeba zrobić wreszcie jakiś użytek, jakiś porządek z tego doświadczenia, o którym mówię.
Na tym to polega, bo jesteśmy równi jedynie wobec śmierci. Zwróć proszę na to uwagę. A to, o czym tutaj mówiliśmy, jest właśnie dojrzewaniem w śmierci. Dopiero tutaj pojawia się idea egalitarna. W przeciwnym razie jej nie ma. Możemy ustanawiać prawa równości, a i tak doskonale zdajesz sobie sprawę, że wszyscy zaciekle walczą. I o ich statusie znowu świadczy tylko to, co zdobyli. I teraz najlepsze. Państwo, które chce zachować porządek i kulturę na najwyższym stopniu ewolucji we wspólnocie, nie może zmuszać ludzi do walki. Tym bardziej, że dochód podstawowy już za niedługo wygenerują roboty. Rozumiesz? W tym układzie sił socjalizm połączy się z kapitalizmem, jak w przypadku Boga. Jest i nie ma. Socjalizm, kapitalizm. Państwo powinno zagwarantować byt i domagać się udziału w kulturowym postępie od członków wspólnoty. O czym jeszcze powiem dalej. To jest właśnie kapitał państwa, jeszcze nieodkryty. Nie ma ani socjalizmu, ani kapitalizmu. Jest twórcza praca na rzecz kultury, gdzie każdy objawia zaciemnienie drugiego. Ile masz pomysłów, ile masz wspaniałych pasji, ile rzeczy mógłbyś wreszcie zrobić dla kultury, ale jesteś powstrzymywany z uwagi na odwieczną walkę o przetrwanie. Kalkulujesz, co przyniesie ci zysk, a co przyniesie ci stratę. Na arenie naszych wydarzeń pojawiają się pseudotwory kulturowe, które nie mają ludziom nic absolutnie do zaoferowania. I o tym wiesz. Kto ma jednak zamiar być niewolnikiem, niechaj będzie. Ale niech niewolnik nie mówi o tym, co jest prawdą i co jest dobrem. Nie może być także nagradzany, jeśli postęp kulturowy z wykorzystaniem zła moralnego nie jest przez niego realizowany. On nas uwstecznia. Szuka jedynie możliwości wyzysku naszym kosztem. I w tym układzie sił zawsze ktoś zwycięży. Ale czy to będziesz ty? Niechaj niewolnikami będą ci, którzy się tak do władzy dziś palą. Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy rzeczywiście mają jakąś ofertę dla tej kultury, bo wierzę, że tak jest, zostają spychani na boczny tor i stają się właśnie niewolnikami w rękach tych, którzy władzę zdobyli? Nie może być mowy o tym, że przychodzisz na świat ludzi podobno wolnych i zmuszony jesteś walczyć o byt, jak szalony manipulant. To jest wykluczone. Nie może być mowy, żebyś brał kredyt na 500 000, aby kupić mieszkanie i zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. To jest absurd. To jest obłęd. Tracisz wszystkie swoje moce, które mógłbyś wykorzystać na rzecz kulturowego postępu, a ty wykorzystujesz je żeby uczestniczyć w systemie bezprawia, który powołał cię do życia, a następnie tobą gardzi. Wstyd. Jesteś tu po coś zupełnie innego. Jesteś tu po to, ażeby wlewać w ludzkie serca miłość, o ile ktoś ci na to pozwoli. I do tego jest właśnie potrzebna nowa idea i dobra władza. Dobra władza. Ktoś musi rządzić, ktoś musi sprawować nadzór nad tym, co się dzieje. A ta władza będzie nagradzała właśnie tych, którzy dokonują postępu kulturowego i rozumieją, że jeśli to zło moralne nie zostanie w tym postępie wykorzystane, wróci i na państwo spłynie jakaś tragedia, jak teraz na Ukrainę. Powinniśmy chcieć zmieniać świat, na którym i tak toczy się wojna, bo wojna trwa zawsze.
I nie ma sensu myśleć, że jest inaczej. Wojna to nie jest tylko ten konflikt na Ukrainę, to jest codzienna walka, gdy wstajesz rano i zalewa cię krew, że znowu musisz pogrążać się w tej sferze raczej ohydnych doświadczeń, kalkulacji. Czy wygrasz, kto wygra, czy przetrwasz, czy to się wszystko zawali. Może garstka wygra, może garstka stanie na szczycie. Ja proponuję, by wygrywali wszyscy poprzez dojrzewanie w prawdzie, otwieranie się na prawdę, na to, co jest niewygodne. A świat tworzyły jednostki dzielne, objawiające mu jego zaciemnienie. Jednostki jedyne, kulturotwórczo zdolne, unikatowe, piękne same w sobie. Bo przecież nie ma człowieka na świecie, który nie chciałby powiedzieć o sobie, że jest jedynym i niepowtarzalnym. Czyż nie? Czy pamiętasz, ile razy przegrała twoja córka albo twój syn, bo jego wartość była uzależniona od obecnego systemu władzy? A przecież wiesz, że twoje dziecko jest jedyne i unikatowe, ale nikt tego nie bierze pod uwagę, bo niedorzeczna władza określa system norm i rozporządzeń. Zmusza to dziecko do rywalizacji i walki, a także pogrąża je w straszliwym cierpieniu. Nie chodzi mi o to, że twoje dziecko może sobie robić to, co mu się podoba, że może robić wszystko. Nie. Dziecko ma wiedzieć, że będzie przyjęte przez wspólnotę, jeśli ukaże tej wspólnocie to, czego ta wspólnota nie widzi. Ma się tego nie obawiać. I bardzo często jest tak, że dzieciaki, które wychowywane są przez określony system wartości, wchodzą w dorosłe życie z całym zespołem upośledzeń, które te wartości na nie naniosły. Potem rodzi się cierpienie i szukanie rekompensaty, rodzi się krzywda, a dziecko powinno zrezygnować z rywalizacji i zająć się kulturowym postępem. Co takiego masz do zaoferowania światu? Jestem bardzo ciekaw. Stworzysz nową markę modową, stworzysz nową aplikację, wymyślisz, nie wiem, jeszcze bardziej nowocześniejszy komputer, czy może jakiś model telefonu. Czy może stworzysz serię kosmetyków na kolejne zmarszczki, których nie ma? Może wymyślisz tabletki na jakieś choroby, które nie istnieją? Co takiego zamierzasz zrobić? Za chwilę znowu będą problemy z zanieczyszczaniem środowiska. My produkujemy wszystko dokładnie, tylko nie produkujemy tego, co powinniśmy produkować. Dlaczego, pytam się, tak marnotrawi się potencjał tej wspólnoty? Dlaczego pierwsze pytanie człowieka, gdy przychodzi na świat, to jest, czym się mam zająć, żeby zarobić? Już muszę kalkulować. Może zrobię wszystko, żeby zdobyć ten kawałek lasu i będę na tym lesie zarabiał. Może dostanę się do banku, będę prezesem i będę ludzi oszukiwał. I oczywiście jest w tym coś wspaniałego. Wreszcie się uspokoisz. Nie będziesz musiał walczyć od rana do wieczora o pozycję, bo system zagwarantuje ci byt. W nowej kulturze będziesz odbierał władzę nikczemnikom, nie troszcząc się o byt, o to, że stracisz, bo postęp kulturowy, o którym mówię, będzie zagwarantowany przez państwo i dobrą władzę, która doceni twój głos, będzie się go nawet domagała, będzie nagradzała ludzi, którzy zachowują się w ten sposób. Państwo wreszcie prawa i sprawiedliwości, o których obecny rząd nic absolutnie nie wie. Dlatego na świecie nieustannie wybuchają wojny. A ty drżysz każdego dnia, że to wszystko się pogrąży na samo dno i spadniesz niczym w przepaść. Dość już tego, powiadam.
Niechaj się to wszystko uspokoi, bo zwariujemy. Dla przetrwania każdy jest w stanie zrobić wszystko. Każdemu się przypodobać. Dla prawdy nic nikt nie robi, bo wtedy wszystko się traci w tym świecie, bo w tym świecie nie ma prawdy, ale zyskuje się w świecie, który nadejdzie. Są podobno tacy, którzy twierdzą, że się czegoś nauczyli. Tego mnie nauczono, powiedziała jedna pani, lecz niczego jej nie nauczono. Nas jako ogółu nie uczy się niczego, bowiem jeśli miłości się nas nie naucza, naucza się nas tylko występku, który sprawiedliwi literom obiektywnego prawa zwą wiedzą. Jeśli nie potrafimy rozpoznać nadchodzącego zła, to nie wiemy nic o dobru i o życiu. Ludzie nie wiedzą, co było na początku, a z tego względu nie wiedzą, co było na końcu. Co jest bowiem na początku, jest i na końcu. Tak na końcu jest, jak to było powiedziane, harmonia. Harmonia jest końcem ostatecznym, unicestwieniem. Początek i koniec są poza zasięgiem naszej świadomości. Nie można zobaczyć końca, tak jak nie można zobaczyć początku. Przeto Platon powiedział, iż tylko martwi widzieli koniec wojny. Nie uda się nam osiągnąć harmonii. Dlatego żyjemy w świecie, w którym gości tylko niepokój. A tego zaś nie potrafimy jeszcze wykorzystać z pożytkiem dla wspólnoty. Choć nauka oraz etyka obyczajowa mają w tym względzie inne zdanie. Jeśli mamy się otwierać naprawdę na dojrzewanie w niej, twórczy niepokój jest niezbędny. Harmonią jest zatem to w tym układzie sił, co jednocześnie jest dysharmonią. Ale to powoduje, że zło moralne wykorzystane w tym procesie nie zwróci się przeciwko nam, bo zło powstaje z tego powodu, że ludzie szukają harmonii. Jaka interesuje nas wiedza? Wiedza dająca nam pewność i satysfakcję. Odkrycia naukowe, które mają polepszyć nasze życie, usprawnić egzystencję do tego stopnia, by uniknąć najlepiej wszelkiego cierpienia i zagwarantować sobie oczywiście bezpieczeństwo. Wynaleźć rozwiązania problemów zdrowotnych, znaleźć lekarstwa na wszelkie dolegliwości, które sami wywołujemy. Bo skąd się bierze nowotwór, wylek z walki o przetrwanie? Chcemy przynieść sobie zadowolenie, pociechę oraz moc niedorzecznych przyjemności. I do tego oczywiście szwendać się bez celu po całym świecie i koniecznie pozostać nienasyconym. Oto są potrzeby tego gatunku. Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, powinno zagwarantować członkom organizacji podstawowe warunki socjalne gwarantujące im byt, aby bez bezsensownej walki o przetrwanie oddali się na służbę krajowi czy innym narodom. Ktokolwiek zechciałby oddać swe żywotne moce na służbę powstawania piękna, prawdy i dobra, dostawałby prawo do życia, do wolności i do miłości. Przekonalibyśmy się natychmiastowo, że świat zapełniłby się geniuszami, którzy nie poszukują władzy nad innymi i którzy bez najmniejszych problemów rozwiązywaliby problemy z fizyki, biologii czy chemii. Jeśli bowiem ktoś swoją wolność odnalazł, co w tej chwili jest niemożliwe, całego siebie odda swej pasji. Pasja z łaciny to cierpienie, zaś jego miłość z pewnością odwzajemni jego oddanie. Wówczas jego nienasycenie, wspomniane wcześniej, zmieni zasadniczo swój kierunek. Przestanie on czerpać zachłannie z tego świata. Zadowoli się minimalizmem, bowiem bogactwo odnajdzie po drugiej stronie, która jest sumiennie zagrodzona przez byt, czyli walkę o władzę. Z pozoru wydaje się, że to, co mówię, to jest jakiś obłęd. Lecz gdy młodych ludzi zacznie się wychowywać w duchu tej idei, gdy zaczną nią nasiąkać, gdy zostanie stworzony odpowiedni system nauczania,
gdzie nie uczy się dzieci wszystkiego, ale jest nacisk kładziony na kształcenie zindywidualizowane, tak jak w przypadku na przykład Einsteina, który chciał się zajmować tylko fizyką. Za jakiś czas na powierzchni ukazałyby się owoce pracy młodych ludzi, które zawstydzą wszystkich, gdyż ta idea, o której mówię i o której piszę, jest złożona w pierwotnej treści psychicznej. Dlatego nieobudzona do życia domaga się wniknięcia w sferę naszych doświadczeń poprzez wywołanie konfliktu. Zło wraca. Pomyślcie teraz Państwo, dlaczego ludzie tak poszukują szaleństwa? Dlaczego ze wszech miar chcą oszaleć? Bo szaleństwo jest złożone w idei wolności. Ludzie zdobywają szczyty gór, ryzykują życie zupełnie niepotrzebnie, nurkują na bezdechu w głębinę, nikomu niepotrzebne wyczyny, a powinni oszaleć na punkcie miłości, odnajdując swoją genialność. I tego powinniśmy się domagać. Jest to nowa idea dla zrujnowanego świata. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej, obejrzyj podlinkowany materiał wideo. Tam znacznie rozszerzam to, co powiedziałem tutaj. Mam nadzieję także, że zapoznasz się z moją książką Raj Utracony, gdzie rozpisałem tę ideę w stopniu wystarczającym, aby zapoznanie się z nią nie sprawiało jakichś problemów. Wszystkie obliczenia się zgadzają. Jeśli obliczenia nie działają, czyli jeśli przedstawione fakty są wyssane z palca, nie ma sensu się nawet nimi zajmować. Jednak prawda nie jest od tego, żeby się miała komuś podobać. Taka nie jest rola prawdy. Prawda jest po to, żeby ukazać nam to, czego nie widzimy, nawet jeśli się nam nie podoba, bo życie bez prawdy jest bezsensowne. Podsumujmy to, co było powiedziane. Jest Bóg i nie ma Boga. Bóg mieści się między pojęciami. Jest byt i jest niebyt z tego samego względu, z tego założenia. Byt dojrzewa w prawdzie wszechświata, czyli otwiera się na śmierć. Wartości są i nie są, bo dojrzewamy w prawdzie. Dobro potrzebuje moralnego zła, aby realizować proces kulturowego postępu. Harmonijne jest to, co jednocześnie jest dysharmonijne. A nasze szczęście leży z tego względu w takim nieszczęściu. Ale jest to tylko pozorna tragedia. Tutaj dopiero otwiera się przed ludzkością wspaniała wizja, wspaniała pasja życia. Zwrot ku metafizyce. Jest to rejon, który jest nieodkryty, terra incognita, niezbadany, wspaniały, przepiękny, zarezerwowany jedynie dla ludzi uczciwych, o czystym sercu. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia.